Yaris, Corolla, RAV4, Supra. Nudy. Ja się nazywam Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. I zaraz Wam udowodnię, że niedługo na naszym kanale będzie pojawiać się Toyota i to znacznie częściej. Bo oprócz tych wszystkich samochodów, które u nas dobrze znamy, oprócz tych, które budzą czasem emocje, także te skrajne, bo dla wielu Supra to przecież nieprawdziwa Toyota. Świat nie żyje tylko nowym Land Cruiserem, chociaż tutaj akurat w wersji hybrydowej. Świat, ale ten, w którym sprzedaje się samochody nie w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, a w setkach, w milionach, żyje nowymi elektrycznymi samochodami marki Toyota. Jak to elektrycznymi powiecie? No tak, elektrycznymi, bo w Chinach Toyota stworzyła całą rodzinę elektrycznych aut. BZ3X, czyli SUV najmniejszy, BZ4X, czyli SUV trochę większy, BZ3, czyli już nie SUV, tylko po prostu zwyczajny samochód, no i BZ5, jeszcze rozmiar większy. Mało? No to macie BZ7, właśnie ma premierę. Trochę te elektryczne Toyoty przypominają pierwszego BZ-a, tego znanego u nas. Ale skoro normalne Toyoty u nas upodobniły się do BZ-a, no to teraz cała rodzina też w sumie ma przód dość podobny. Ale nie dopatrując się już podobieństw, BZ3X wygląda tak. Przyznacie, że trochę tutaj kanciastowatości się pojawiło? No i nie ma tutaj już to auto nic wspólnego z CHR-em. Dużo piano blacka, całe piano black tu, nadkole w piano blacku, zderzak w piano blacku. Muszę chyba przekrzyczeć tą panią. Spróbujemy? No dobra, to będę walczył. Czyli mamy dużo piano blacka, mamy bardzo wąskie światło, taką listwę ze światłem oczywiście tutaj. Znaczek, no to jest charakterystyczny element. No i właśnie ten dziubek to jest taki element wspólny dla tych wszystkich samochodów, ale spójrzcie na bryłę. Ona jest zupełnie inna. Ona nie ma tutaj żadnych takich jakichś smukłych kształtów. Ona jest po prostu bardzo mocno kwadratowa. Bardzo ładnie zarysowane są te błotniki. A w środku? Jak to wygląda w środku? Tych klamek nienawidzę. Więc w środku? Tutaj jest naprawdę sporo miejsca. Paskudny jest kolor tej tapicerki. Ale dobra, kolor pewnie można zmienić. Silny zawsze każe zamykać drzwi, więc drzwi zamknięte. Zobaczcie, tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca. A gość przede mną wcale nie wygląda jak szczypiorek. Ekran, centralny ekran tutaj. Jest wygodnie, panowie? No chyba jest. Będziecie się śmiać, ale tak. Dostawcą tych foteli jest chyba cały czas ta sama jedna firma. Bo wszędzie, we wszystkich samochodach są te same fotele. No to trochę jeszcze pomacamy. O ile tutaj jest jakoś tak w miarę chińsko miękko, bo to jest twardy plastik, to jest no taki w miarę miękki, to jest plastikowe, a boczek nie jest wyłożony niczym miękkim, więc wszystko będzie latać. Budżetowe auto. Zanim się tutaj dopcham do tyłu, to skorzystam z okazji i otworzę sobie bagażnik, żeby zobaczyć, jaki on jest olbrzymi. No jest olbrzymi, chociaż zobaczcie, jest tak wykorzystany, że tutaj mamy nadkola, tutaj mamy jakąś dziurę, po drugiej stronie jest dokładnie to samo, ale tutaj bardzo dużo miejsca. No i oni lubią się tak rozwalać tutaj po prostu, ojej, nie wiadomo czemu, jeszcze pas przewinięty, ale nie, bagażnik jest naprawdę spoko. Podobają mi się te kształty, takich nie obłości, ale umiarkowanych kwadratów, jakoś to do mnie przemawia, bez zbędnej napinki. Nieźle. Co ciekawe, Toyota zbudowana przez Chińczyków ma lidar, no i cały zestaw kamer. Oczywiście kamery są tutaj, kamera jest też tutaj, nietypowo nisko, bo z reguły są trochę wyżej. Oczywiście jest też kamera z przodu, no i kamera z tyłu. No to jeszcze raz, rzut oka na ten samochód z zewnątrz. O, widzicie? Nawet tutaj taka kanciastowatość. Proste linie, żadnych tam okrągłości. Jak ktoś chce okrągłości, niech idzie do Mi Auto. Dobra, pan się tam zasiedział, więc tak, dla porządku. BZ3X i szybko na jednym ujęciu wędruje do BZ4X, czyli samochodu w zasadzie o rozmiar większego. Widzicie? Trochę inaczej tutaj już wygląda. Tu mamy wloty powietrza. Ta lampa jest inaczej poprowadzona z tym całym przodem. Nie ma takiego tego piano blacka tutaj. Jest to mniejsze, zgrabniejsze. Natomiast zupełnie inaczej wygląda z przodu ten samochód.
Przód mamy załatwiony, gniazdo ładowania jest tutaj po lewej stronie. No i tutaj się okazuje, że tył tego auta jest bardziej ścięty. Coupé? Nie, bez przesady, to nie jest coupé, ale po prostu ta linia okna jest zdecydowanie bardziej opadająca. Czy w ogóle jest opadająca, bo tam nic nie opadało, tam było po prostu pionowe zakończenie. No i tutaj mamy takie charakterystyczne dla Toyoty te X-y. Nie wiem, przypomina mi to Aygo X, ale to były wieki temu przecież. No więc tak to wygląda, moi drodzy, jak wam się podoba taka Toyota. Tutaj nie ma piano blacka, to jest taki czarny plastik, taka tendencja, bo można wmówić ludziom, że to jest tańsze, bo z recyklingu. Oczywiście to się nie przekłada na cenę samochodu. Ten sam plastik jest tutaj na progach, ale na szczęście to nie jest wykończone piano blackiem, tylko to jest wykończone w kolorze nadwozia. Z boku ładnie to światło wygląda. Tutaj jest takie jakby wrażenie, że tylna oś jest poszerzona, ale to jest tylko złudzenie tym przetłoczeniem z tyłu. Kurde, tutaj też jest znowu tyle miejsca, zobaczcie. Ale to jest w ogóle kpina. To mi się nie podoba. O Jezus, jeszcze tutaj to też mi się nie podoba, ale może Chińczykom to się podoba. No chyba nie muszę wam mówić, że miejsca tutaj jest całkiem sporo, nie? Ej, no nie chcę mówić, że Toyota jest tutaj samochodem budżetowym, ale patrząc na jakość tych tapicerek, no to można odnieść wrażenie, że tutaj jakiś nie ma wysokich lotów. Ale przynajmniej wszystko jest schludnie, czysto. Mam wrażenie, że to jest samochód dla taksówkarzy, wiecie? Że tutaj wszystko takie jest, no właśnie takiej jakości taksówkarskiej, nie za drogie, wszystko żeby obniżyć koszty, ale żeby to było w miarę trwałe. O, tutaj wnętrze wygląda zupełnie inaczej. Oj, ten ekran taki tutaj, widzicie, dużo się tutaj dzieje. Tutaj jakaś linia, tu proste, tu krzywe, na środku jakieś pokrętło. No dobrze, to mieliśmy X-y, to teraz idziemy do nie X-ów, czyli do BZ3, czyli tak naprawdę nie SUV-owego odpowiednika tego tam samochodu. O, tego tam. Więc mamy tak naprawdę do czynienia z taką, no nie wiem, elektryczną Corollą, nazwijmy to tak roboczo, czyli elektryczna Corolla wygląda tak. Nie jest to auto podobne do tych, które znamy z naszych ulic, chociaż ten dziubek, no tak, wszystkie mają tutaj dość podobny dziubek, nie ma wlotów powietrza, no bo to jest przecież samochód elektryczny, ale ta sylwetka jest dość atrakcyjna. I teraz ważna informacja, bo na pewno zastanawiacie się, jakie parametry techniczne ma ten samochód. Tego nie wiem jeszcze, sprawdzę to zaraz, ale jedna ważna informacja. Wszystkie elektryczne Toyoty buduje Toyota wspólnie z chińskim GAC-em. A GAC niebawem pojawi się także w Polsce. Zobaczcie, w tej elektrycznej Corolli to nawet się trochę dzieje. To takie jest przypominające ten taki trójkącik. No nie, może to jakoś mi się tutaj coś ubzdurało, ale tak wygląda to auto z tyłu. Zgrabne, czysta forma, nie ma tutaj żadnego przekombinowania. Dużo piano blacka jest. No dużo piano blacka w połączeniu z czarnym lakierem, no to wygląda naprawdę dość przerażająco. Mówiłem o piano black, no to cały próg też jest z piano black, jakby komuś było mało. I to wykończenie kamery też jest z piano black, lusterko oczywiście też, listewki, wszystko. A w środku, o Boże, jakaś śmieszna klamka. Jak ja mam to otworzyć? A, no to takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Słuchajcie, wsadzacie rękę, nie tak, bo tutaj nie ma co, tylko tak. Ta klamka się składa w dół. Widać to? Tam, halo, widać? O, tak. No to jest akurat wygodne, powiem wam. No dobrze, to co tutaj mamy? O, to jest miłe w dotyku. A to jest też miłe w dotyku i na dodatek dobrze wygląda. To jest ordynarnie twarde. Klamka, drzwi, szyba. Dobrze. Szyby z ramkami, bo w Chinach modne są drzwi bezramkowe, no ale to nie w tym segmencie i nie w tym budżecie. Zaraz zapytamy, ile taki samochód kosztuje. Wsiadamy? Widok znajomy ten. Pamiętacie ten kokpit, który się podnosił cały, taki olbrzymi, długi. Zobaczcie, jak ja ruszam kierownicą, to nawet ten wyświetlacz tam metr dalej się też przesuwa, no bo to jest wszystko jeden element. Szkoda, że nie można tego podnieść wyżej. Hej, można to schować, można pociągnąć, no dobra, niech tak będzie, tak być musi. Wygląda to dość kosmicznie, bo tak, tu mamy łopatki do świateł, teraz daję znak światłami długimi, to jest łopatka do wycieraczek. Wycieraczki są wyłączone. To czym nie mam innych, żadnej innej manetki. Tutaj mam kupę przycisków, tutaj mam kupę przycisków, to jest do czego? Kierunkowskaz, aha, to jest kierunkowskaz. No, czyli to takie zapatrzenie na Teslę. Ale nikt nie patrzy na Teslę. No i ekran, metr daleko.
trochę to daleko, metr. No i teraz tak, sytuacja wygląda tak, że jak ja siedzę tutaj, to kamera jest ustawiona gdzieś na wysokości mojej brody. Czy ja mogę to ściszyć? Dajcie. Zobaczymy, na ile jest samochód intuicyjny. Chciałbym to ściszyć, nie znam tutaj się na języku, ale no co, jakieś radio? Oczywiście mógłbym to zrobić głosowo, nie, ale dobra, to nie jest do ściszania, to nie jest do ściszania, to nie jest do ściszania, żadnych fizycznych przycisków. No nie, musicie wytrzymać chińską muzykę. Dobrze, co to ja chciałem powiedzieć, że kamera teraz jest na wysokości mojej brody. Jak zrobię kamerę na wysokości oczu, to jest mniej więcej tak, no to widzicie, co się dzieje z wyświetlaczem, nie? Więc to nie jest samochód dla dwumetrowców. No albo będziecie zerkać góra, dół, góra, dół. Trochę się śmieję, ale to ergonomicznie nie tak jest. Tutaj śmiesznie te wszystkie elementy dekoracyjne wyglądają, bo dość nietypowo. Jak otworzę drzwi, nie, to szyba. O, to też, to szyba, to drzwi. Nie, tu, o, klamka jest w ogóle tam gdzieś schowana, tam głęboko. Tak, tu widać, tam. To zobaczcie, ta deska mocno tutaj wyjeżdża i to zostaje. Więc jak zamknę drzwi, które tutaj są płaskie, to mamy taki efekt, że to się składa ładnie z tym. Miejsca na prawą nogę nie mam w ogóle, no ale przynajmniej tunel środkowy jest dobrze zmontowany, ale niewygodne to jest. Za szerokie. Po co to tutaj? Tutaj to tylko się kurz będzie zbierać. Tutaj jest całe centrum dowodzenia, mamy parking, awaryjne, się zatkałem, awaryjne kierunkowskazy, czyli światło awaryjne. No i właśnie, i co to jest? Bo to nie jest pokrętło. To muszę wcisnąć, żeby to zadziałało i wtedy przekręcam. No oczywiście teraz nic nie zrobię, ale tak to działa. A tu? A tak to wygląda z pozycji pasażera. No i duży ekran. Ten ekran jest za duży, jak dla mnie, chociaż taka moda, ale on jest za nisko. Jak ja patrzę tutaj, to muszę tutaj zerkać, więc on powinien być wyżej. Lusterko nie jest cyfrowe, jest tradycyjne. O, widzicie? Taki sprzęt dostałem od Silnego. Silny pozdrawiam. I jeszcze jedną chciałbym zobaczyć rzecz, ale tutaj mam towarzyszkę mojej podróży, więc muszę poczekać, bo chciałem wam pokazać schowek, a tymczasem pokażę wam tutaj możliwość ładowania indukcyjnego na środku. A to się coś z tym robi? Nie, tu się nic nie robi? Naprawdę? To takie jest i co? I nic? No nic, wygląda jakby nic. No dobra, to tak to wygląda. Boże święty, po co to takie? Ale żeby takie kierunkowskazy? Kto się do tego przyzwyczai? Kto się przyzwyczai do tych świateł w takiej manetce i wycieraczek w takiej? Tada! A tutaj inny, bo tutaj nie przelatuje, tylko się ustawia tu. O, niezły patent. Szybko idę, usiadłem za siebie, żeby zobaczyć, ile tutaj mam miejsca. No i miejsca jest całkiem spoko, chociaż siedzi się bardzo wysoko. No ale może to tylko takie odczucie. O, widzisz, widzicie, na co oni zwracają uwagę? Widzisz, to ja to mówię, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj miejsca jest jakby mniej troszkę niż w tym X-ie. O, tym X-ie, który jest silny. Co ty mi to dałeś? Że nie umiem tym operować. W tym X-ie, który jest za oknem. Ale tutaj jest zdecydowanie ładniej. No bo to oczywiście jest kwestia białej tapicerki. Ale ona jest troszkę bardziej jakościowa. Macam, ciągnę i nic. Tu nie, tu nie. Hello, pomocy. Gdzieś, tu. Może maska jest, klapa jest nieotwieralna. Jest. Ręcznie. No, nieźle. O, i też śmieszna, bo zobaczcie, szyba zostaje, a bagażnik się tylko otwiera. No i co? Krytycy z takich zawiasów, dobrze, że przynajmniej są osłonięte, nie? No ale są i teraz niektórzy powiedzą i wjeżdżają w te walizki, co tam są ustawione. No, to tak na marginesie. Śmieszny ten bagażnik, on jest bardzo głęboki, ale zobaczcie, śmiesznie się to otwiera, bo faktycznie tu tylko się otwiera tylna klapa, więc to taki trochę sedan. Wiem, moi drodzy, to jest tak samo otwierany bagażnik jak w B2 Coupe z lat 80. Tam też szyba zostaje, a sama otwiera się klapa, taka bardzo malutka ta klapa, taka jak tutaj. No może tutaj nawet jest mniejsza. O. Tak na marginesie powiem wam, że tłumów tutaj nie ma, no ale cóż, największe zainteresowanie budzi BZ5, czyli ten oto samochód.
Tak, BZ5, który już ze względu na reflektor przypomina trochę na przykład Camry. No i to jest co? Też nie X, więc nie SUV, nie BZ3, nie 4 w X-ie, ale trochę to nadwozie jest uniesione. Dziękuję, tak, pan przeszedł z różową torebką. Trochę to jest podniesione, klamka jest zdecydowanie inna, czyli taka jak w pozostałych chińskich samochodach. Dużo pianobleka, cały dół, to tutaj jest modne, wszędzie, tutaj bardzo duży ten element pianoblekowy. No cóż, wchodzimy najpierw gdzie? Dobra, jedziemy tutaj. No to proszę bardzo. O, mamma mia, jak tutaj wygląda. Co to jest za tunel środkowy? Przepięknie. I ten fotel różowy, bo to nie jest czerwony, to jest róż. O ile tutaj ten materiał jest przyjemny, tutaj również, nawet trochę miękki, ale to nie jest zamsz modny, tylko normalna skaja, czyli sztuczna skóra, to tutaj im niżej, to tym te plastiki są gorszej jakości. No tutaj to już jest naprawdę bardzo szorstki, taki ordynarny plastik, zresztą widać jakie ślady na nim zostawiają. Ten sam plastik jest tutaj, no i pewnie ten sam plastik jest tutaj. Oczywiście, że tak. Nic, cisza. Tutaj jest miękko, to jest perforowane, tu dekor z oświetleniem ambientem, więc to może jeszcze jakoś wyglądać. A tak na serio? No to tak, mamy deskę, która wydaje się, że lewituje, bo tutaj jest taka przerwa, więc to jest fajne. Niepotrzebnie ta deska jest taka olbrzymia, no przecież to jest prawie metr. Śmiałem się w tamtym samochodzie, czekajcie, w którym to było? No tak, w BZ3. Że ten ekran jest metr od kierowcy i tutaj jest tak samo, bo tutaj jest dokładnie to samo rozwiązanie, czyli cała kolumna kierownicza z tym wyświetlaczem, bo tutaj jednak jest mały wyświetlaczyk, tam jakieś szczątkowe informacje są, ale jednak ten ekran duży jest daleko w przodzie. Tutaj tak samo, kierunkowskazy, dźwignia, więc to jest dokładnie takie samo. Środek jest inny, ekran ten sam, środek tutaj wygląda zdecydowanie inaczej. Mamy co? To jest pokrętło do zmiany biegów, awaryjki, no jakieś tam dekory, aplikacje, 2 cup holdery i schowek. Zmieści się słoik? Tak, ale niski. O, teraz się zmieści słowek. Tutaj zmieści się słoik, bo tutaj jest naprawdę dużo miejsca. To jest wszystko schowane. Tu mamy ładowarkę indukcyjną, 2 porty USB. Ten schowek jest tutaj taki sam jak tam, tylko inaczej jest otwierany już takim mechanizmem. No ale to dajcie spokój, naprawdę. Takiego plastiku to w Daci bym nie chciał. No tak, taka jest prawda. Tu jest dekor, wloty powietrza, audio. Idziemy za kierownicę. Ale trzeba powiedzieć, że narysowany jest ten samochód bardzo ładnie. Patrzcie, tutaj pojawiła się srebrna listwa, taki dekor. Czy ona się ciągnie? Tak, ona się ciągnie aż do przodu, więc trochę jakby rozmywa ten piano black. Tu jest śmiesznie, też trochę się dzieje. To okienko takie podcięte, bo to faktycznie jest okienko. I to jest cała cała tafla szkła, cały jeden element. Więc mam nadzieję, że tutaj podnosi się to wszystko razem z szybą. To światło też mi coś przypomina, no ale to już tam moja sprawa, co mi to przypomina. Znajdę tutaj szybciej otwieraczkę. Tak, oczywiście, proszę. No i tak. I tutaj mamy do czynienia z liftbackiem. O matko, jaki to jest olbrzymi bagażnik. Super. Bardzo głęboki i bardzo głęboki w sensie tam i głęboki w sensie tam. Czyli szeroki, długi, głęboki, a przez to, że bagażnik otwiera się z szybą, no to tutaj jest naprawdę tego miejsca bardzo dużo. Gdyby jeszcze tylko próg był niżej, wszyscy byliby szczęśliwi, a tak pismaki będą zwracać uwagę. Za wysoki próg załadunku. A po co on taki jest? Nie mam zielonego pojęcia, bo mógłby być śmiało niżej trochę osadzony. To ładny dekor, ale to brzydki piano black. I to światło, fajne. Ale co ciekawe, niezależnie od wielkości, od segmentu, w każdym samochodzie mamy lidar, no i cały zestaw kamer. Tutaj nawet są 2, zobaczcie, tak to wygląda. O, tu jedna i tu od razu druga, w lusterku kolejna, czyli tu 3, 6, 7 z przodu, 8, no z 9 by było, jak nie więcej. I lidar. Inteligentna bestia. O, są też takie easter eggi, czyli takie feature'ki nikomu do niczego niepotrzebne, ale takie, które przykuwają oko i cieszą właściciela. Można się tym zawsze pochwalić. Pewnie jest tego więcej, no ale trudno będzie mi znaleźć tutaj jakieś kolejne, a z nikim się nie dogadam. O, to jak tutaj jest jeszcze zajęte miejsce za kierownicą, to zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda z tej perspektywy. Taki płaski ten błotnik tutaj jest wyciągnięty, kanciasty, nie?
No i w BZ5 też jest ten sam problem, że moje nogi tutaj są za wysoko. Powinienem siedzieć jeszcze niżej, a można fotel obniżyć, ale niewystarczająco. No nie ma co się tam cofać, bo będę za daleko już w ogóle od kierownicy. No więc z tą ergonomią jest tak średnio, ale dla niższych kierowców nie powinno być kłopotów. Ten sam układ, tak jak mówiłem, fajnie to wygląda wszystko. Na przykład to dość ciekawie wygląda. Szkoda, że tam pewnie się świeci, ale można to jakoś wyłączyć. Ten tunel środkowy, no czy to poręczny, czy nie. Takie jest. No a perłą w koronie ma być BZ7, czyli limuzyna, czyli tak naprawdę elektryczne przyszłe Camry. Kto wie, być może tak będzie, być może, nie wyprzedzamy faktów. Jedno jest pewne, BZ7 już jest, a elektrycznego Camry na razie nie ma. Auto jest dokładnie w tym samym rozmiarze, no ale jest w środku przestronniejsze, no bo jest elektrykiem, nie ma silnika spalinowego. Wydaje się, że tutaj ten bagażnik też otwiera się tylko i wyłącznie do tego miejsca. O, a szyba zostaje w nadwoziu. A w środku oczywiście jasne wnętrze. Niestety tutaj nie mogę zajrzeć. Klamki są inne, ale wnętrze jest inne. Wnętrze przypomina takie tradycyjne, czyli zegary normalne, kierownica normalna, kolumna kierownicy też normalna, ekran na środku, trochę drewna się pojawiło. Proszę. No i zobaczcie, jak mocno cofnięte są te fotele tylnego rzędu. One tak naprawdę oparcia kończą się gdzieś tutaj, o, w tym miejscu, więc cała ta przestrzeń jest dla pasażerów. Widać, że tutaj postawiono na to, aby tam było wygodnie, no bo widzicie ten tunel środkowy, to jest oczywiście 5. miejsce, to można złożyć, ale jak rozłożymy, no to mamy taki naprawdę wygodny podłokietnik z cup holderami, z miejscem na telefon. No i ze sporym miejscem na nogi. Oczywiście lidar, oczywiście pełen zestaw kamer, no więc wszystkie możliwe funkcje Smart Self-Driving, czy jak to tam Toyota nazywa. No i ten sam układ świateł, co w BZ5, czyli już taki bardzo nowoczesny. Chociaż w tamtych też tak jest, jakby się zaświeciło, to jest to dość podobne. No tak, to przypomina Lexuso Toyoty, współczesne. O, tu aplikacja, proszę. BZ Lighting, gdzie to jest? Tu, o. I to taki wspólny element, ten pionowy wlot powietrza, a tak naprawdę imitacja dokładnie taka sama jak w BZ3X. No i dużo pianobleka. No i to teraz zauważyłem, tu szyba oczywiście i duży panoramiczny dach. A światło stop tak jak w innych. Tutaj się świeci, więc ładnie to widać. Dobra, i teraz pokażę wam jedną rzecz. Oni siedzą i od 15 minut gadają z tym samochodem. I tak wygląda AI i gadanie z samochodem. Nie, żebym tam się wściekał, nie? No bo nie, no ale gadają bez sensu, no bo po prostu wydają jej różne komendy i liczą czas, aż ona odpowie, a ona nie odpowiada. No i tak to mniej więcej wygląda właśnie, nie? Więc może byście sobie już Państwo poszli. O, akurat dzięki ladarowi ten widok jest fajny. To jest fajne. To widać wszystkie inne samochody i ludzi. Dobra, paradoksalnie w BZ3X siedzi się najwygodniej. Jakoś tutaj jest najbardziej to wszystko tak urządzone, że miejsce na prawą nogę mam, mogę usiąść nisko, kierownicę mogę podnieść wysoko, o jak wysoko, i wyciągnąć do siebie. No więc tutaj miejsca jest naprawdę spoko. Bardzo fajny gadżet. Haha, Toyota, tak naprawdę GAC, czyli chińska Toyota, podpatrzyły jak to robi Dacia i montują, pewnie za dopłatą, ale jest na to dedykowane miejsce, uchwyt na telefon. Dodatkowo mamy tutaj tackę, czyli ładowarkę jedną indukcyjną. W chińskich samochodach standardem są już 2, cup holdery, schowek, no i schowek tutaj. Tutaj schowek jest? Nie, tu jest kluczyk. Kluczyk, co ja gadam? Haczyk. I teraz tak, tu jest fajna półeczka. Ona nawet nie jest takim ordynarnym plastikiem, więc jak coś tutaj położycie, to nie będzie to latało. Tutaj jakby kończy się, no dalej. O, tutaj jakby to się kończy, ale tam nie przeleci, bo tutaj jest zatkane. I tutaj też jest taki schoweczek. To jest bardzo fajne akurat. Kierownica, no nietypowa jak na Toyotę, inna niż w rodzinie BZ. Tam pamiętacie, 7 ma inną, 5 i 4 ma inną. 4X też ma inną i ten ma też inną kierownicę. No, jakieś takie obskurne dekory, ale to, jak w NIO kiedyś było,
teraz już nie jest. To tutaj są dźwigienki tradycyjne, czyli nie ma tej kierownicy z łopatkami. Tutaj światła też tradycyjnie. No i nieźle to wygląda. Jest też duży, panoramiczny dach. Fajne to. No i tak jak wam pokazywałem, jak oni pokazywali tak naprawdę, tych funkcji tutaj jest całe mnóstwo, bo to nie jest Toyota, tylko to jest chiński samochód. Może to jest tutaj, jakaś instrukcja obsługi. Proszę bardzo, tu. INP. Co to jest INP? INP to jest system, który obserwuje wszystko to, co się dzieje dookoła. Widzicie? Czyli sam, jak zauważy przeszkodę, to wędruje. A że Toyota również w Chinach współpracuje z Momentą, no to nie jest wykluczone, że właśnie za ten system odpowiada Momenta. Czujniki, lidary, kamery i czujniki dalekiego i krótkiego zasięgu. Więc tak to wygląda. No i to działa. No bo jak Momenta wyposaża też robotaxi, no to musi to działać. Dobra, ale chciałbym zobaczyć jeszcze coś innego. Nie to. To. No tak, to jest Momenta, to są te same animacje. Widzicie? Jadę sobie tutaj. I wszystko tutaj kamera widzi, czujniki widzą. Więc w zasadzie co? Pełna gotowość do autonomicznej jazdy. A rączki mam tutaj. A tutaj mamy jeszcze BZ5 w wersji offroadowej. No, nieźle to wygląda, co? Kozackie takie światło. Tutaj mamy cały dach z ekwipunkiem, wyposażeniem i zrobiono z tego nawet kampera. Tak, moi drodzy, bo Chińczycy uwielbiają weekendowe przejażdżki, więc biorą podusie wyszywane, haftowane i tak sobie spędzają wolny czas. Ale taki samochód nieźle wygląda, muszę powiedzieć. Mocno terenowy. To jest takie nawet świecące. Ojej, a to jest takie no nieprzyjemne w dotyku, ale cóż. Field Go. Widzicie to? Field Go? No, to jeśli mamy jechać na field, no to potrzebny jest uchwyt, potrzebne są te żółte elementy, nie wiem po co, czarna maska, jakby piano black było mało, opona z pewnością się taka przyda, walory trakcyjne na pewno zyskają, no i przydadzą się takie też światła, które są montowane nie do tego uchwytu, więc one mogą być tak po prostu zamontowane, bez tego całego ustrojstwa na dachu. Jest też lampa. No, dawać mi tą lampę. Piękna. No i wtedy wystarczy zapakować taki ekwipunek i można jechać na wypoczynek. A tu mamy jeszcze BZ3X w innym kolorze, błękitno-gaciowym. Kiedyś Yaris był w gaciowym różu, teraz jest BZ3X w błękitnym gaciowym kolorze. To jest ten samochód, pamiętacie, z tym uchwytem? No, to jest to auto. Więc zobaczcie, w innym kolorze wygląda to tak. Fajna ta kierownica, dwukolorowa, to jest akurat przyjemne, przynajmniej dla oka. Podusia, proszę Państwa, tutaj pojawiły się takie miękkie podusie na kark i na główkę, żeby można było spać. No tam to jest jakieś wyposażenie dodatkowe, ale w tym kolorze też nieźle się ta tapicerka prezentuje. No i to dość zadziwiające, że w takim samochodzie udało się wygospodarować tyle miejsca. No bo zobaczcie, ile tego miejsca tutaj jest. Naprawdę ogrom. Czyli taksówka, jak nic. I reasumując, no to dobrze, że Toyota wchodzi w elektryki. Tak długo się zarzekała, że nie, no to Chiny zmusiły ją do tego, żeby jednak tak. I muszę powiedzieć, że z chińskim partnerem, czyli z GAC-em, wyszły nawet niezłe te samochody. Niektóre trochę plastikowe, ale niektóre zdecydowanie bardziej jakościowe. No nie jest to jednak jakość, do której my się przyzwyczailiśmy. Jest to jakość trochę gorsza. No ale nikt nie powiedział, że te samochody pojawią się w Europie. Chociaż pewnie się pojawią wcześniej czy później. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Toyota miałaby produkować inną rodzinę samochodów elektrycznych tylko dla Europy. Takich cudów to w motoryzacji dzisiaj nie ma.